Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejną część o Pages, gdzie tym razem przybliżę Wam kwestię poruszania się po tabelach. W odcinku o tabelach w edytorze Microsoft Word wspominałem, że jest to bardzo podobne, ale mimo to prosicie, żeby Wam to zademonstrować, więc cóż ja mogę zrobić? Wy prosicie, ja demonstruję. Zatem zapraszam do Pages. Mam otwarty edytor Pages. Dokument testowy. Mam informację, że jest to dokument Treść. testowy. Nowy poniżej znajduje się przykładowa tabela. Informację, że poniżej znajduje się przykładowa tabela. Nowy wiersz. Kilka pustych wierszy. A tutaj jest tekst za tabelą. I tutaj jest tekst za tabelą. Specjalnie zostawiłem kilka wolnych wierszy, aby zademonstrować Wam nie tylko poruszanie się po tabeli, ale także tworzenie tabeli w Pages i chciałbym tam Wam zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. Nowy wiersz. Poniżej Zaczynamy od znajduje tego, się nowy wiersz. że ustawiamy się w miejscu, gdzie chcemy umieścić tabelę. Wchodzimy w menu. Apple, menu, page, plik, edycja, wstaw. Następnie wstaw, rozwijamy strzałką w dół tą pozycję. Koniec, numer stron, liczba, data i przypis, tabela, podmenu. Tabela, mamy podmenu, czyli rozwijane menu, strzałka w prawo. Tabela, podmenu, nagłówki. I mamy kilka rodzajów tabel. Pierwsza tabela, nagłówki, oznacza to, że mamy tutaj do czynienia z tabelą, która będzie posiadała zarówno wiersz nagłówkowy, jak i kolumnę nagłówkową. To znaczy, że jak będziemy się poruszać po tabeli, to będzie nam VoiceOver anonsował to, co znajduje się w pierwszej komórce kolumny i w pierwszej kolumnie w danym wierszu, czyli będziemy mieli współrzędne odczytywane, na przykład poruszając się góra-dół nawet w powiedzmy czwartej kolumnie, to jeśli w pierwszej kolumnie będą liczby porządkowe, to VoiceOver będzie nam anonsował 1, 2, 3 i tak dalej. Analogicznie poruszając się lewo, prawo, VoiceOver będzie nam odczytywał to, co znajduje się w nagłówku kolumny. Podstawowa. Następna tabela, która nazywa się podstawowa, ona posiada tylko wiersz nagłówkowy tabeli. Zwykła. I zwykła nie posiada żadnego nagłówka, ani nagłówka w kolumnie, ani nagłówka w wierszu nagłówkowym. Oczywiście w obu przypadkach możemy sobie dodawać te nagłówki, więc to nie jest aż tak istotne, ale dla wygody możemy zacząć po prostu od dodania tabeli tej nagłówkowej, Nagłówki. czyli nagłówki. Treść. Tabela 1, 5 wierszy, 4 kolumny, tabela. I słyszymy, że mamy 5 wierszy i 5 kolumn i to jest standardowa pozycja. Zawsze tabela dodawana jest w takim rozmiarze. I teraz zobaczmy, gdy w treści dokumentu Dokument testowy. mamy u góry okna dokument testowy, idę sobie w dół. Treść. Nowy wiersz. Poniżej znajduje się przykładowa tabela. Nowy wiersz. Tabela 1, 5 wierszy, 4 kolumny. Słyszymy tabela 1, jakie ma ilość wierszy, jaką ma ilość kolumn. Nowy wiersz. Schodzę niżej. A tutaj jest tekst za tabelą. I tutaj jest tekst za tabelą, czyli tabela funkcjonuje nam jako obiekt. Jeden obiekt, jeden element. Nowy wiersz. Tabela 1, 5 wierszy. Jeśli chcemy działać w tabeli, to wchodzimy z nią w interakcję, czyli wchodzimy na nią fokusem i teraz Shift, VoiceOver, strzałka w dół. Komórka nagłówka kolumny. I Komórka tu mi nagłówka czyta kolumny. VoiceOver, gdy poruszam się strzałkami w lewo, w prawo przy włączonej szybkiej nawigacji. Komórka nagłówka kolumny. Komórka B1. Komórka nagłówka kolumny. Komórka nagłówka wiersza. Komórka A1. Czyta bardzo dużo rzeczy, zamiast samo A1, B1, no bo mamy tutaj włączoną tą wybraną tabelę, która anonsuje nam nagłówki. Czyli ja teraz sobie tutaj wpiszę Dostępny czyn kursor wielki LP. Komórka nagłówka Tu kursor imię, tekstowy komórka nagłówka kursor tekstowy na końcu nazwisko, tekst komórka nagłówka numer kolumny komórka telefonu. D1 wiersz Schodzę do wiersza drugiego imię LP komórka i zobaczcie, teraz jak idę w drugim wierszu w lewo, w prawo, imię puste nazwisko puste imię LP komórka nagłówka to mam odczytywane nie jakieś tam nagłówki, komórki i tak dalej, tylko to, co znajduje się w górnym wierszu, tym pierwszym wierszu tabeli.
Teraz mogę sobie tutaj wpisać w pierwszej Kursor kolumnie tekst. 1, Komórka nagłówka kursor tekstowy. 2 w komórka trzecim nagłówka wierszu, kursor tekstowy może na nie końcu 3, 4. ale 4. Komórka nagłówka wiersza, kursor tak. tak imię 3 puste, 2, 1 puste, I teraz, gdy w kolumnie drugiej poruszam się góra-dół, 2 3 puste, 4 puste, To 3, VoiceOver 2, 1 anonsuje imię, mi komórka liczby porządkowe z pierwszej kolumny. 1 nazw imię puste, imię 1 puste. Więc teraz możemy tutaj sobie wpisać Kursor tekstowy na końcu Piotr, tek, nazwisko puste, w drugiej, w komórka. trzeciej kolumnie Kursor tekstowy na końcu tek, Witek. Witek i numer telefonu, wpiszmy Kursor 1, tekstowy 2, na 3. 2 na imię puste, komórka. Analogicznie w trzeciej Nazwisko puste, komórka, numer TL pusty. i numer telefonu 1, Kursor 3, 2. tekstowy na końcu tekst 320, nazwisko Witek, numer TL 321, 1 123, 2 321, Góra, dół chodzę. 1 120, Słyszymy, że jest błąd, numer TL 123, bo jakoś tak dziwnie czyta numer TL, ale to chyba kwestia wymowy, więc możemy edytować sobie tą nazwę. I teraz wspominałem o tym w nagraniu o tabelach dla Microsoft Word, że w Pages edycja wygląda nieco inaczej niż w 2 Wordzie. 1 100, numer TL, Ustawiamy się na komórce, którą chcemy edytować i naciskamy Voice Over Spacja. kursor tekstowy na końcu tekstu, I styl tabeli słyszymy, 1, że kursor Voice Over jest na końcu L, T, tekstu. T, L, L, T, T, To dajmy T, bo nam zabrakło. T, E, L, Dobra, no i teraz nowy wiersz, możemy 1, przejść. 123, nazwij, numer telefon, I teraz 123, czyta prawidłowo numer telefon. Oczywiście ja tutaj chodzę za pomocą szybkiej nawigacji, czyli przytrzymuję Caps Lock jako klawisz VoiceOver i korzystam ze strzałek nazwij imię Piotr, nazwij numer lewo, telefon, prawo, 2, 3, góra, 1, dół. 123, Mogę też korzystać ze strzałek bez tego klawisza nazwisko, imię Piotr, 2 Alicja, nazwisko Witek, 1 i Witek, też 2 mogę Witek. się poruszać, ale już z przyzwyczajenia korzystam z klawisza VoiceOver Spacja. Ciekawostka, tu 3 wam puste. podam jedną 2 rzecz. Witek, Działają skróty klawiszowe takie same jak w Numbers do dodawania kolumn i wierszy, czyli option strzałka na przykład w dół, wiersz numer 4 puste, komórka, wiersz dodany pod, wiersz dodany pod i teraz daję option strzałka w prawo, kolumna D puste, komórka, kolumna dodana po, kolumna dodana po. Gdy zejdę sobie puste, na 4 dół puste, do komórka. prawego dolnego rogu tabeli numer T puste, komórka, i nacisnę tabulator w ostatniej komórce tabeli, to też zostanie dodany kolejny wiersz tabeli. Nacisnąłem tabulator, nic nie powiedział VoiceOver, LP4, komórka nagłówka wiersza, imię, komórka ale nagłówka, został dodany kolejny wiersz, kolejna linia została dodana. Gdybyście chcieli mieć nad tym większą kontrolę, to oczywiście będąc w tabeli naciskamy klawisze Shift VoiceOver M, menu kontekstowe, dodaj kolumnę przed, dodaj kolumnę za, usuń wiersz, usuń kolumnę, złącz komórki, rozłącz komórki, wytnij, kopiuj, i tu mamy najróżniejsze Imię. opcje zarządzania wyglądem, rozmiarem tabeli. To, na co miałem zwrócić waszą uwagę, to kwestia dodawania tytułu i opisu do tabeli. Bo jeśli teraz, będąc w tabeli, nacisnę VoiceOver J, przeniosę się do narzędzie informatowania, grup, formatowania po prawej stronie, komórka, korzystaj, wejdę z nim w interakcję, za T, post, style tabel, strona 2, I przejdę formatowanie, sobie tabela, na obszar formatowanie przemienny. tabeli, wejdę tutaj w Nagłówek interakcję podpis, niezaznaczone, po tytuł, niezaznaczone, pole i na samej górze mam dwie pozycje, tytuł i opis niezaznaczone. Tam, nie wiem czy zwróciliście uwagę, VoiceOver zaanonsował nam tabela 1. Jest to automatycznie dodawany tytuł dla tabeli. Możemy tutaj po zaznaczeniu na przykład tego tytuł, niezaznaczone, tytułu, możemy dodać ten tytuł, ale uwaga, imię, komórka, jest to niedostępne dla VoiceOvera. Jest to trudno dostępne i mnie raz się udaje dodać ten tytuł, raz nie. To jest ogromna wada Pages,
że tutaj nie mamy kontroli nad dodawaniem ani opisu, ani tabeli. Możecie próbować dodawać tytuł, próbując znaleźć dodatkowe pole edycyjne nad tabelą, a opisu pod tabelą. Ale mnie się to udaje raz na 10 przypadków, 10 sytuacji. Mam nadzieję, że teraz już będziecie potrafili poruszać się po tabelach w Pages. Dodawanie, konstruowanie tabel wcale nie jest trudne z VoiceOver na Macu. Tak więc zachęcam Was do testowania, próbowania, budowania własnych tabel. Jest to naprawdę prosta sprawa. Zresztą przekonajcie się sami i podzielcie się Waszymi wrażeniami w komentarzu, czy to pod tym nagraniem, czy na stronie mojaszuflada.pl. Póki co, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przypominam o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. No i oczywiście zapraszam Was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko, Piotr Witek.